Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Egzotyczne powiązanie polskiej waluty. Patrz na to, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście na wstępie informuję także, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform XStation 5 i z Bloomberga. Egzotyczne powiązanie polskiej waluty, patrz na to. Wykres, który jest w tle, pokazuje zachowanie chińskiej waluty. Jak widzimy na przestrzeni co najmniej ostatnich 3 miesięcy, bardzo wyraźne umocnienie chińskiej waluty koreluje niezwykle intensywnie z siłą albo słabością amerykańskiego dolara na samym indeksie dolarowym. No i oczywiście słabość albo siła amerykańskiego dolara wywołuje swoje reperkusje na całym świecie, na praktycznie wszystkich klasach aktywów i oczywiście widzimy na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, że wystarczyło odwrócenie tendencji na amerykańskim dolarze i rynki w Europie zaczęły się zachowywać zdecydowanie lepiej niż zachowują się rynki giełdowe w Stanach Zjednoczonych i oczywiście występuje presja na surowce, na bitcoiny, na rynki emerging markets, więc tendencja ku temu, żeby osłabiać amerykańskiego dolara jest jednym z tych czynników, który powoduje także wyraźną presję na złotego, na rynki emerging markets, ponieważ złoty jest w koszyku rynków rozwijających się, tak zwanych emerging markets EM, i oczywiście na tym wykresie, który teraz jest w tle, pokazana jest wyraźna korelacja. Wynosi ona plus 0,7 między zachowaniem chińskiej waluty, jego słabością a siłą, a zachowaniem innych rynków emerging markets, innych walut, rynków rozwijających się. I widzimy, że ta korelacja jest na poziomach najwyższych od wielu miesięcy i oczywiście jeżeli będziemy świadkami osłabienia chińskiej waluty, to jest duże prawdopodobieństwo, że także złoty będzie tracił na wartości, a jeżeli chińska waluta dalej będzie się umacniała, to jest duże prawdopodobieństwo, że to egzotyczne powiązanie polskiej waluty sprawi, że i złoty zacznie się umacniać, więc patrzmy na to, co się dzieje na chińskiej walucie, a będziemy bardzo dużo wiedzieć o z bardzo dużym prawdopodobieństwem, co się wydarzy na polskiej walucie. Następny wykres, który jest w tle, pokazuje nam także, jak zachowuje się korelacja między zachowaniem chińskich akcji a akcji rynków emerging markets. Jeszcze raz przypominam, warszawska giełda papierów wartościowych przez część inwestorów cały czas jest zakwalifikowana do rynków rozwijających się, czyli rynków emerging markets, do rynków wschodzących. Stąd też, jeżeli mamy do czynienia z korelacją, która sięga poziomu 0,9, czyli jest gigantycznie silna, więc jeżeli chińska giełda rośnie i widzimy to dzisiaj o poranku, widzimy to podczas następnych poranków, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że także warszawska giełda papierów wartościowych pójdzie do góry. A jeżeli obserwujemy spadki chińskich indeksów giełdowych, to jest oczywiście bardzo duże prawdopodobieństwo, że także polska giełda papierów wartościowych zacznie spadać. Takie powiązanie, bardzo egzotyczne powiązanie polskiej waluty i polskich aktywów z chińskimi aktywami, z chińską walutą, z chińskimi akcjami jest wyraźne, bardzo dobrze widoczne i to także jest jedno z tych narzędzi, które pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu albo zmniejszyć ryzyko inwestycyjne na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Warto na to zwrócić uwagę. No i jeżeli jesteśmy przy tym, co się dzieje na polskim rynku walutowym, to jak widzimy, na razie konsolidacja cały czas trwa. Przechodzona jest tylko ta najszybsza linia trendu wzrostowego, która tylko potwierdza, że konsolidacja cały czas trwa. No i czekamy cierpliwie na wydarzenia kolejnych dni, kolejnych tygodni. Czy rynek ryzyka faktycznie zacznie znowu falę kupowania ryzyka w końcówce stycznia, ponieważ jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie ta końcówka będzie przypominała swoją charakterystyką to, co się działo w pierwszej części stycznia, więc aktywa ryzykowne mają potencjał ku temu, żeby jeszcze zwiększyć stopę zwrotu, która
została osiągnięta w pierwszych 2 tygodniach handlu w nowym roku. I oczywiście wraz ze wzrostami euro-dolara widzimy także relatywną mocniejszą siłę złotego względem amerykańskiego dolara. No i w tym wypadku już jak na dłoni widać już perspektywę ataku na ważne wsparcie 4,25. Dolar złoty, jeżeli pokona ten poziom 4,25, otwiera sobie perspektywę spadku nawet w rejon 4 zł. No i oczywiście każdy spadek dolar złotego jest także jednym z tych czynników, który wpływa pozytywnie na polskie obligacje z powodu tego, że każde umocnienie złotego o 10 groszy daje perspektywę tego, żeby średnioroczna inflacja była obniżona o 0,1 punkta procentowego. Dlatego też umocnienie złotego w takim stopniu wpływa także na procesy dezinflacyjne, warto o tym pamiętać, a teraz ten proces dezinflacji jest także jednym z tych czynników, dlaczego warszawska giełda papierów wartościowych rośnie i także inne rynki emerging markets, stąd też takie pozytywne, dodatnie sprzężenie zwrotne. No i presja na polskie obligacje. Polskie obligacje są na razie w zatrzymaniu, korekta boczna trwa, no i będziemy powoli, cierpliwie czekać na kolejne wydarzenia, ale zwróćmy uwagę, że jeszcze kilka dni i powstanie skrzyżowanie śmierci na polskich obligacjach 10-letnich, a to będzie zachęcało do tego, żeby wieścić następną falę umocnienia polskich obligacji, czyli spadku rentowności. Jesteśmy już o krok od tego, być może już w tym tygodniu powstanie takie skrzyżowanie, które będzie sygnałem dla inwestorów średnioterminowych i nawet dla długoterminowych, że faktycznie odwróciła się tendencja na polskich obligacji z tendencji negatywnej na pozytywną. No i oczywiście te prawdopodobieństwo wtedy kontynuacji tendencji spadkowej rentowności wyraźnie wzrośnie. Plus oczywiście patrzmy na polskie akcje. Indeks WIG20 wczoraj moim zdaniem pokazał swoją siłę, ochotę na to, żeby przetestować po te potężne opory 1985, 2000 punktów i myślę, że jest duża szansa na to, żeby w tym tygodniu te opory przetestować. Moim zdaniem jest na to ogromna szansa. W tym tygodniu na rynku walutowym moim zdaniem rośnie ogromna szansa na to, że będziemy świadkami wielkiej zmienności na parach związanych z jenem. Jutro rano czasu europejskiego będziemy mieć decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych i polityki monetarnej. I jak widzimy, rynek opcji implikowanej zmienności na rynku opcyjnym sygnalizuje nam gigantyczną wprost zmienność wszystkich par związanych z jenem. Więc dzisiaj w nocy bądźmy niezwykle czujni na wszystko, co się dzieje, co ma powiązanie z japońską walutą, z japońskimi aktywami, no ponieważ możemy się jutro rano obudzić w zupełnie innej rzeczywistości. No ta zmienność jest wprost gigantyczna i gigantyczne zmiany powinny być jutro o poranku na parach związanych z jenem, a sama para dolar do jena z technicznego punktu widzenia jest w obrębie okolic wyprzedania i warto być także świadomym tego, że ta tendencja spadkowa par związanych z jenem, w tym wypadku dolar-jena, jest już wyraźnie zaawansowana. Dzisiaj o poranku rentowności amerykańskiej obligacji wracają na poziom 3,50. Amerykanie dzisiaj po długim weekendzie wracają do gry i powinniśmy być świadkami już normalnej sesji z normalną zmiennością. Natomiast powrót rentowności na poziom 3,50% to jest negatywny sygnał dla ryzyka. Dlatego warto być tego świadomym. Natomiast to, że euro-dolar nie chce spadać, a nawet rośnie dzisiaj o poranku, to jest czynnik sprzyjający popytowi na ryzyko. Dlatego też lekko myślę, że można zbagatelizować to, co się dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji. Dla rynków takich jak złoty, jak rynek polskich obligacji, jak warszawska giełda papierów wartościowych liczy się przede wszystkim generalny trend na euro-dolarze, w tym wypadku trend wzrostowy i dzisiejsza ochota na dalsze wzrosty faworyzuje scenariusze prowzrostowe dla giełdy papierów wartościowych. Zachowanie Bitcoina także to wspiera. Wczoraj zakończyliśmy sesję nad poziomem 21 tysięcy dolarów, czyli ta luka, która wczoraj powstała na Bitcoinie na rynkach regulowanych, stała się faktem, nie została zanegowana. I jeżeli dzisiaj Amerykanie to potwierdzą, to oczywiście będzie to wielka zachęta do tego, żebyśmy przeżyli atak na opory okolic 24,5 tysiąca dolarów. Przypominam,
poranny wczorajszy wpis i jego wnioski, że dopiero tam jest następny opór w postaci średniej dwusesyjnej na wykresie tygodniowym. Dlatego też, jeżeli dzisiaj uda się utrzymać Bitcoina nad tym poziomem $21 000, to oczywiście te perspektywy będą bardzo realne. Na następnym wykresie widzimy, że indeks DAX niemiecki zachowuje się relatywnie lepiej niż giełda papierów wartościowych na Wall Street, reprezentowana tu indeksem Standard & Poor's 500, a sam indeks na razie wykonuje korektę boczną, chłodzenie wskaźników, utrzymanie nad poziomem 15 000 punktów faworyzuje zdecydowanie scenariusze prowzrostowe, atak na ostatnie maksima, czy też na maksima wszechczasów i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Natomiast cały czas futures utrzymują się na Wall Street, na indeksach giełdowych na optymistycznych poziomach, dlatego też spodziewam się raczej optymizmu dzisiaj na giełdach papierów wartościowych w Europie. Zachowanie rentowności amerykańskich obligacji sprawia, że tutaj lekko zaczyna się cofać cena złota, ale do czasu utrzymania nad poziomem $1900 moim zdaniem scenariusze prowzrostowe są tutaj faworyzowane, a z danych makroekonomicznych poznamy dzisiaj ciekawe dane z Europy. Wskaźnik ZEW o godzinie 11 dla Niemiec, on będzie miał duże znaczenie. To są dane bieżące, czyli za styczeń i naprawdę rynek przywiązuje do tego znaczenie, ponieważ od października widzimy poprawę sytuacji na wskaźnikach. Jeżeli ta poprawa będzie kontynuowana, to być może część inwestorów uzna, że dno spowolnienia gospodarczego miało miejsce już w czwartym kwartale w poprzednim roku, a nie dopiero będzie przed nami mniej więcej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, więc te dane ZEW będą dzisiaj ciekawe i o godzinie 14:30 sygnalizuje zwrócić uwagę na wskaźnik New York Empire. Także on jest za styczeń, to są także bieżące dane, dlatego też tutaj rynek jest w grze w ocenie tego, jakie będą perspektywy gospodarcze na samym początku 2023 roku i te dane właśnie do tego służą. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.